Witam. Dzisiejszy temat to praca z gumami treningowymi. Ja osobiście używam gum treningowych od wielu lat i dzisiaj powiem Wam, w jaki sposób je używam, dlaczego tak, a nie inaczej i na co generalnie zwracam bardzo dużą uwagę, jeżeli chcę, aby one później przełożyły mi się na to, co robię w sportach walki. I zanim zaczniemy, musimy pamiętać o jednej rzeczy, że jeżeli decydujemy się na jakiś trening, czy też na jakąś metodę treningową, czy też na używanie jakiegoś przedmiotu, musimy przede wszystkim wiedzieć, jak go poprawnie używać oraz czemu tak naprawdę on ma służyć. Musimy wiedzieć, jaki efekt treningowy tym przyrządem chcemy osiągnąć. I teraz generalnie polecam, jeżeli zaczynasz jakiś trening, jakiś nowy trening, czy też zaczynasz używać jakiegoś nowego przedmiotu, typu, nie wiem, gumy, ketle, to przed każdym takim treningiem musisz zadać sobie pytanie na takie trzy podstawowe pytania. Pierwsze pytanie: jaki efekt treningowy chcesz dzisiaj osiągnąć? Czyli co chcesz uzyskać po tym treningu? Czy chcesz być szybszy, czy chcesz być silniejszy, mobilniejszy, czy mieć lepszą technikę, wytrzymałość? Co chcesz po tym treningu osiągnąć? Drugie pytanie, na które musisz sobie zadać odpowiedź, to w jaki sposób chcesz to zrobić? Jakich metod treningowych chcesz użyć, czy też jakich przyrządów chcesz do tego treningu wykorzystać? I tu dochodzimy do trzeciego pytania. Dlaczego akurat te metody lub te przyrządy chcesz wykorzystać, aby odnieść ten efekt treningowy, w którym mówiliśmy w pierwszym punkcie? Czy jesteś w stanie uzasadnić, dlaczego akurat stosujesz te metody bądź te przyrządy lub tego typu trening do tego, aby uzyskać efekt, o którym myślisz, o którym marzysz? I teraz, jeżeli sobie weźmiemy w ręce gumy treningowe i zadałbym pytanie, jaki efekt treningowy możemy uzyskać w treningu z gumami, to jaka byłaby odpowiedź? No tak, u większości osób odpowiedzią byłoby to, że gumy treningowe służą nam do tego, aby uzyskać szybkość. Tak? No i tu niestety mam złą wiadomość, ponieważ gumy treningowe nie wpływają na to, że będziemy bić szybciej. O tym, co zrobić, aby bić szybciej i kopać szybciej i w ogóle trenować szybciej, mówiłem w odcinku numer 8, więc zachęcam do zajrzenia sobie do niego. Natomiast wspominałem tam także, że używam gum treningowych, jednak było to omówione w kontekście używania różnych przyrządów. No ale ktoś teraz może powiedzieć, że zaraz, przecież jeżeli biję na gumach i odstawię je, to nagle jestem bardzo szybki. Zgadza się? Owszem, masz takie wrażenie, ponieważ pozbyłeś się oporu. Używałeś gum treningowych, był opór, odstawiłeś je i nagle czujesz, że jesteś bardzo szybki. I to może Ci sugerować, że uzyskałeś większą szybkość w swoich uderzeń, czy też kopnięć. Jednak taki efekt jest krótkotrwały, bo prawdopodobnie już jutro wszystko wróci do normy. Także byłeś szybki dzisiaj, ale jutro niestety wszystko wróciło do normy. Ponieważ spójrzmy na to w ten sposób. W którym momencie nasze uderzenia lub kopnięcia osiągają największą prędkość? Kiedy osiągamy największą prędkość? No i teraz wiemy o tym, że nasze uderzenie czy kopnięcie największą prędkość uzyskuje przy końcówce ruchu. Zgadza się? A więc jeżeli uderzamy, to ręka na początku startuje, jest wolna, nabiera prędkości i końcowa faza to jest największa prędkość. A teraz zobaczmy na trening z gumami. Pierwsza faza to jest faza szybka, bo guma jest rozluźniona. Kolejne fazy, guma zaczyna być przypięta, są coraz wolniejsze i w efekcie, w ostatnim momencie trafienia, w ostatnim momencie uderzenia, nasze uderzenie jest najwolniejsze. A więc jest to zaprzeczeniem uzyskiwania szybkości. I to jest dla nas bardzo ważne, to spostrzeżenie. A więc do czego tak naprawdę gumy treningowe są nam potrzebne i w czym mają nam pomagać, do czego mają służyć, jaki efekt treningowy chcemy nimi uzyskać.
Zobaczcie, jeżeli mówimy o treningu szybkości, to mówiłem też o tym w odcinku 8 i przypomnę, że aby bić bardzo szybko, my musimy trenować bardzo szybko. Ok? Ma to związek z naszymi stawami, z naszymi ścięgnami, a więc pracujemy bardzo szybko. Tylko że tutaj pojawia się pewien problem, ponieważ taki trening powoduje, że w naszym ciele bardzo szybko powstają mikrourazy, naderwania i w efekcie kontuzje. A więc wiele osób, które próbuje trenować szybko, nie jest w stanie robić tego za często, ponieważ mikrouraz, naderwanie, kontuzja, przerwa. Okay? To jest bardzo, bardzo częste. I dzieje się tak z tego powodu, ponieważ nasze ciało nie jest gotowe, nie jest przygotowane do tego, aby pracować tak szybko. Okay? I tutaj przychodzą nam z pomocą nasze gumy treningowe, które będziemy używać. Ponieważ guma treningowa w trakcie mojej pracy będzie wzmacniała mi dokładnie te stawy, dokładnie te ścięgna i mięśnie, które są mi potrzebne do późniejszego treningu szybkości. Okay? A więc gumy same w sobie nie sprawią tego, że ja będę szybszy. Okay? Natomiast gumy treningowe sprawią to, że wzmocnią mi bardzo mocno moje ciało dokładnie w tych zakresach, które później, już w tym właściwym treningu szybkościowym, będę wykorzystywał. Okay? I zauważycie bardzo szybko, że po takich treningach ten typ wzmocnienia, o którym teraz mówię, będzie super się przekładał na trening, w którym będziecie pracować bardzo szybko. Ponieważ te urazy, mikrourazy, naderwania nie będą pojawiały się tak często. I to jest ideą treningu z gumami. Wzmocnienie ciała w zakresach, które później mają być wykorzystywane jako te bardzo dynamiczne, bardzo szybkie. Dodatkowym takim bonusem naszej pracy jest to, że dostajemy większą siłę oraz stabilizację. Mam nadzieję, że nie było to jakoś za wiele omówione. Za chwilę rozwinę ten temat już w pracy z gumami. Ok, przejdźmy teraz już do samego treningu. Omówię go na przykładzie tego, co sam zwykle robię. Generalnie każdy trening z gumami rozpoczynam od tego, że robię krótki warm-up, w którego w skład wchodzi zwykle taka luźna walka z cieniem, tak żeby tylko rozruszać stawy. Następnie pierwszą rzeczą, którą robię, to takie wprowadzenie do tego oporu, który za chwilę będę miał, to jest praca z gumą, która jest ustawiona na biodrach. Okay? W tej pozycji generalnie robię poruszanie, poruszam się przód-tył, troszeczkę na boki, po to tylko, aby po prostu mięśnie zaadaptowały to, co będę za chwilę robił. To jest standard. Okay? Teraz, gdy to zrobię, zaczynam decydować o tym, co dzisiaj będę robił. Czyli jaki mam cel treningowy dzisiaj. Czy będę się skupiał bardziej na tym, żeby przerobić uderzenia, kopnięcia, czy też będę skupiał się na tym, aby ogólnorozwojowe wzmocnienie zrobić z gumami. A więc czasami też łączę to ze sobą, ale powiedzmy, że będę sobie wzmacniał jakieś uderzenie lub kopnięcie i powiedzmy, że wybieram sobie cios prosty z przedniej ręki. Okay? I teraz, jeżeli już zadecydowałem, co będę robił, to pierwszą rzeczą, którą robię zawsze najpierw, to jest zrobienie danej techniki, która później będzie robiona z gumą po prostu na sucho. Okay? Czyli jeżeli decyduję się, że to będzie cios prosty, no to łapię sobie pozycję i oddaję kilka strzałów na sucho, tak żeby mój system nerwowy zaadaptował ruch. Ok, czyli wiem, że ten ruch za chwilę będzie trenowany z gumą. Dałem mu taki lekki warm-up, mój system nerwowy już sobie zakodował, co za chwilę będzie robił. I teraz będziemy przechodzić już do pracy z gumą. Ok? I jeżeli już zaczynam pracować z gumą, to także mam jak gdyby kilka takich punktów, które chcę przerobić, zanim zacznę już uderzać. Pierwszą rzeczą, którą robię, to sprawdzam, jaki mam zakres gumy, taki maksymalny. Ok.
Dla mnie to jest maksymalny zakres, w którym jestem w stanie naciągnąć gumę i nie jest to zakres, w którym my trenujemy, przynajmniej w którym ja trenuję. Robię lekki krok w tył, ponieważ chcę, żeby moja praca była na gumie naciągniętej mniej więcej na 80-90%. Okay? Nigdy nie na full, ponieważ wtedy ten opór tam już jest naprawdę za duży i właściwie Twoja ręka już się zatrzymuje, więc to też nie jest jak gdyby najlepsze rozwiązanie. 80-90% to jest super. Gdy to już sobie ustawiłem, decyduję się na to, jaki będę robił tryb pracy. Okay? Ponieważ ja w swoich treningach dzielę uderzenia czy kopnięcia na takie 3 tryby pracy. Pierwszy tryb to jest tryb uderzeń pojedynczych. Okay? Drugi tryb to jest tryb ciągły i trzeci tryb to jest izometryczny, a więc zatrzymuję się. Mogę te tryby ze sobą łączyć, mogę je robić po kolei lub mogę robić w ten sposób, że na jednym treningu robię tylko ten jeden tryb, na drugim treningu robię drugi tryb lub trzeci. Także to jest jak gdyby uzależnione od tego, jaki mam cel treningowy. Okay? Mówiłem o tych 3 punktach wcześniej, a więc ja tych punktów jak gdyby cały czas się trzymam. Pierwsza sprawa, zanim zaczniemy uderzać, to pamiętaj o tym, żeby robić to na rozluźnionym ciele. Okay? Nie ma potrzeby dodatkowego spinania się, ponieważ opór, który będzie stawiała Ci guma, i tak Cię przypnie. Okay? A więc staraj się uderzać na rozluźnionym ciele, ponieważ wtedy dokładnie poczujesz, które te stawy, które mięśnie akurat w tym ruchu, który Cię interesuje, dokładnie pracują. Także to jest jak gdyby pierwsza rzecz. Druga sprawa, trenuj seriami. Przynajmniej ja trenuję seriami, czyli robię na przykład 3 serie po 10 powtórzeń, czasami robię więcej tych jak gdyby serii lub mniej serii, a więcej ruchów, ale zwykle nie przekraczam 20-30 uderzeń lub kopnięć w jednej serii. Okay? Później już czuję, że ubytek glikogenu jest dosyć duży w mięśniach, więc jak gdyby nie ma potrzeby tego przeciągać, ponieważ system nerwowy już nie będzie kodował. Pamiętaj, żeby zmieniać strony. Okay? Czasami biję ręką wykroczną, czasami biję z zakrocznej. Także to też jest ważne, bo robi to bardzo dużą różnicę. I teraz jeżeli miałbym wskazać jakąś taką najważniejszą wskazówkę, to nie trenuj do upadłego. Okay? Trening ten akurat z gumami, on jest dosyć intensywny, dosyć ciężki, ale trenuję generalnie do tego momentu, kiedy czuję, że mój system nerwowy jest w stanie kodować jeszcze ten ruch. Czyli koduję oddech, koduję moment przypięcia, moment rozluźnienia. Jeżeli wszedłbym w taką fazę przemęczenia, to tak naprawdę zagłuszyłbym już to, co chcę uzyskać i efekt byłby średni, okay, takiego treningu. Także nie polecam akurat ja osobiście, a mówię to na bazie kilkuletniego doświadczenia akurat treningu z tymi gumami. To, co jak gdyby jeszcze chciałbym powiedzieć, to ten trening musi być przeplatany z treningiem typowo szybkościowym. Okay? Czyli nie polegaj na tym, że tak jak mówiłem wcześniej, bo to sama praca na gumie nie da Ci tego, że będziesz szybki. Potrzebujesz najpierw zrobić coś na luzie, później zrobić pracę z gumą i na końcu też na luzie. Kilka uderzeń. Zawsze tak robię, że gdy odstawię już gumę, to samo uderzenie także przerabiam na luzie. I to, co jest jeszcze ważne, to dziel dni treningowe na te, w których trenujesz z gumą i na te, w których robisz taką suchą pracę bardzo szybką. Okay? To jest bardzo ważne, bo jeżeli skupisz się tylko na gumach, ta szybkość nie będzie Ci wzrastała. Musisz robić, powiedzmy, trening z gumą, czy też jakiś tam wplatać w to trening siłowy, ale na przykład na drugi czy na trzeci dzień, bo może też tam robisz przerwę, koniecznie zrób trening, taką dynamiczną walkę z cieniem. Okay? Jak gdyby tych uderzeń, które przepracowałeś z gumą, czy też tego typu poruszania, który był akcentowany w pracy z gumą. To jest
ważne, ponieważ ja akurat uważam, że dopiero wtedy staniesz się szybszy i mocniejszy. Teraz pokażę Wam, co miałem na myśli z tymi 3 trybami pracy. Pierwszy tryb pracy to był tryb pracy uderzeń pojedynczych. Okay? A więc łapię sobie pozycję, czasami się poruszam w pozycji walki, a czasami robię to totalnie z miejsca, jeżeli chcę przerobić dokładny ruch. I teraz to, nad czym się skupiam, to nad wszystkimi tymi rzeczami, które normalnie w uderzeniach mają miejsce. A więc każdy strzał tutaj dla mnie to jest oddzielna historia, oddzielna bajka. Okay? Strzał, skupiam się nad kolejnym. I tak dalej. I to był tryb pracy pojedynczy. Drugi typ pracy to jest typ pracy ciągły. Trzeci typ pracy to jest typ pracy izometryczny. Bardzo fajna sprawa także. Bardzo fajnie też stabilizuje. Nie dość, że wzmacnia, to jeszcze stabilizuje Twoją sylwetkę. Ok, pokażę Wam teraz kilka ćwiczeń, takich uderzeń i kopnięć, które normalnie trenuję z gumą, oraz kilka takich ćwiczeń ogólnie wzmacniających, które także uważam, że dobrze jest wplatać do swojego treningu. Na tą chwilę to wszystko, jeżeli chodzi o trening z gumami treningowymi. Mam nadzieję, że te rzeczy, które pokazałem i omówiłem, w jakiś sposób Wam pomogą, jakoś się przełożą na te treningi, które robicie. Pamiętajcie, że tutaj nie chodzi o to, jak wiele ćwiczeń i jakiego rodzaju je robisz. Tutaj bardziej chodzi o to, abyśmy rozumieli, co tak naprawdę te ćwiczenia mają wnieść do naszego treningu. Okay? Jak z nich korzystać, żeby one rzeczywiście przekładały się na to, co chcemy później uzyskać. Jeżeli skupisz się tylko i wyłącznie na ilości ćwiczeń, okay? Ponieważ fajnie jest robić 5 milionów ćwiczeń, no to tak naprawdę będziesz robił aerobik z gumami. Okay? A więc stracisz po prostu niepotrzebnie czas na coś, co będzie dla Ciebie nieproduktywne. Okay? Ja nauczyłem się z biegiem czasu, że bardzo ważne jest to, jak gospodarujemy swoim czasem. Okay? Chcemy wyciągać z danego treningu, czy tam z danej jednostki treningowej jak najwięcej dobrych dla siebie rzeczy. Okay? Przy czym dobre nie oznacza wcale, że dużo. Okay? Dobre oznacza dobrze wykonane, przemyślane, przeanalizowane, w jaki sposób uderzam, jakie biorę ćwiczenia, jak w tych ćwiczeniach oddycham, kiedy się przypinam, kiedy rozluźniam, kiedy pracuję strzałami, kiedy pracuję bardziej w sposób ciągły. To wszystko ma znaczenie. Okay? I musisz wiedzieć,
jak to wszystko wykorzystać, żeby rzeczywiście to dla Ciebie później działało. Inaczej po prostu, tak jak mówię, będziesz robił coś tylko po to, żeby coś robić. A nie jest dla nas dobre robienie czegoś bez sensu. Ok? Także zwracaj na to uwagę. Kolejna sprawa to zawsze dobieraj właściwe przyrządy, właściwe metody treningowe. W tym wypadku gumy. Okay? Zanim trafiłem na te, których używam, no to sprawdziłem wiele tych gum i niektóre były albo za twarde, inne były znowuż za luźne, a więc znowuż wiedziałem, że nie przełożą mi się na ten trening. A ja zawsze stawiam na to, żeby wyciągać jak największą jakość z tego treningu. Okay? Także możesz sobie takie gumy oczywiście zrobić sam, tylko mówię, sprawdź, przeanalizuj, przetestuj różne napięcia, sprawdzaj te materiały. Natomiast jeżeli chcesz używać dokładnie tych, które ja używam, no to nie ma problemu, możesz sobie wejść na stronę www.centrumkb.pl i tam w dziale sklep po prostu sobie możesz kupić. Na tą chwilę to wszystko. Życzę udanych treningów, dziękuję i pozdrawiam.